Szymonie, jeszcze raz gorące gratulacje. Jaki smak ma wygrana w 12. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym imienia Michała Spisaka? No i tutaj myślę, że nie zaskoczę nikogo. No są to oczywiście pozytywne odczucia. Cieszę się, że zostałem po prostu doceniony, że moje jakby starania tutaj zostały przez jury i przez ogólnie publiczność chyba, tak mi się wydaje, przyjęte należycie, nie wiem jak to określić. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Gdyby miał pan spojrzeć przez pryzmat tych 3 etapów przesłuchań, co sprawiło panu największą trudność? No i tutaj właśnie w każdym etapie wydaje mi się była jakby swoja trudność, ponieważ pierwszy etap no to jest pierwsze wejście jakby powiedzmy na konkurs i tutaj w fagocie, nie wiem jak w innych instrumentach było, mieliśmy pierwszy utwór, znaczy ja grałem jako pierwszy, Bacha grałem, więc solo utwór i no takie wejście po prostu pierwsze i od razu solo utwór i wszystko tam słychać w tym, więc dla jury też to było na pewno taka, że tak powiem, patelnia. Od razu wiedzieli, jak to sobie radzić z instrumentem i tak dalej, i tak dalej. No, drugi etap z kolei to dla mnie osobiście problem kondycyjny. Mieliśmy około 40 minut programu, coś takiego. No i już po drugim musiałem troszkę też odczekać, bo jednak intensywne to wszystko było. To też nie były utwory takie, gdzie się ma nie wiem, dużo pauz i tak dalej. Cały czas jednak było trzeba było grać i no, tak mi się wydaje. Jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, no to w finałowym etapie problemem dla mnie była gra z pamięci, czyli ten drugi utwór, bo graliśmy koncert Spisaka, akurat wykonywałem z nut, więc jeszcze jakby w porządku się z tym czułem, a koncert Hummla jednak jest dosyć długi, no i pamięciowo był to dla mnie problem. Czy był taki utwór w programie konkursu, który darzy pan szczególnym sentymentem? Tak, tak. Jakby takim utworem jest Sonatina Tansmana. Grałem ją jako trzeci utwór w drugim etapie. Wykonywałem go już parę razy, lecz teraz po lekcjach z moim profesorem Dalem, byłem akurat na lekcjach 2 tygodnie przed konkursem w Göteborgu. No, zaproponował mi bardzo jakieś takie świeże propozycje, świeże interpretacje i bardzo to jakby odmłodziło ten utwór i wydaje mi się, że zaproponowałem go w takiej właśnie ciekawej wersji. Proszę mi powiedzieć, jakie są pana dalsze plany? Czy to muzyczne, czy konkursowe, czy może przyszedł czas na odpoczynek po konkursie? No, u mnie teraz tak wygląda sytuacja, że będę miał sporo koncertów w orkiestrze, ponieważ pracuję w Orkiestrze Symfonii Varsovia i mamy teraz pod koniec teraz września mamy Szalone Dni Muzyki, taki festiwal w Warszawie i będę tam będę miał przyjemność wykonywać gdzieś tak chyba z 5 koncertów będziemy mieć w Warszawie. Później mam kameralne granie z kolei z triem strojkowym. Jeszcze w ogóle ostatnio dostałem propozycję zagrania z kwintetem, więc jakby zaraz później i później w ogóle mamy świetne tournée do Chin z Krzysztofem Pendereckim oraz Anną Sofią Mutter, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Gdyby miał pan określić największą wartość takich konkursów muzycznych międzynarodowych, to jaka by ona była? Myślę, że rozwój po prostu każdego muzyka jest tutaj jakby istotny i myślę, że każdy z muzyków może coś wyciągnąć z takiego konkursu. Myślę, że istnieją też możliwości kontaktu z jury, jakieś tam właśnie pytania, czy co było tak, co było nie tak i myślę, że to jest istotne i jakby dobre w tym tutaj konkursie. Pytanie
na koniec, czego życzyłby Pan uczestnikom przyszłej edycji konkursu Spisaka, którzy zagrają na klarnecie, saksofonie oraz harfie, patrząc po swoich doświadczeniach podczas tego konkursu? No życzyłbym po prostu powodzenia, żeby każdy z uczestników był po swoim występie zadowolony, że zaprezentował właśnie to, co chciał przekazać. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.